Pracujesz nad ważnym projektem i tworzysz prezentację w PowerPoint, a jak już ją skończysz, to swoją część przesyłasz do swoich współpracowników lub innych osób, z którymi nad tym pracujesz. Następnie czekasz, aż naniosą swoje zmiany i poprawki, a później odeślą Ci plik jako załącznik w mailu. W międzyczasie jeszcze kilka razy pada pytanie, która jest ostatnia wersja pliku. Jeśli tak wygląda Twoja praca od lat, to ten film jest dla Ciebie. Pokażemy w nim, jak można wspólnie pracować na plikach w Office Online, nanosić na nich zmiany, przywracać wcześniejsze wersje i to nie tylko w ramach subskrypcji Microsoft 365, ale również w przypadku Office 2024 Home kupowanego w formie jednorazowego zakupu. Brzmi interesująco? Też tak myślimy, więc zaczynajmy! Na początek wyjaśnimy, gdzie jest to dostępne i co użytkownik może zrobić. Na pewno wiele osób będzie zaskoczona, bo taką funkcję mamy już od ponad dekady. Jest ona dostępna oczywiście, jeśli pracujemy na plikach przez przeglądarkę w wersji Office Online. Tak samo jest w przypadku aplikacji instalowanych na naszym komputerze, zarówno w ramach Microsoft 365, jak i również Office 2024. Word umożliwia nam wspólne pisanie, poprawki i komentarze w czasie rzeczywistym. Excel to jednoczesna praca na arkuszach, formułach i tabelach bez konfliktów wersji. A PowerPoint oferuje nam wspólne tworzenie slajdów i notatek, co jest idealne do pracy zespołowej. Na koniec warto dodać, że z racji faktu, że jest to wszystko zapisywane w chmurze OneDrive, mamy również dostęp do historii wersji, a to znaczy, że zmiany dokonane przez innych użytkowników można zawsze cofnąć i przywrócić plik do wcześniejszej wybranej przez nas wersji. My w tym filmie pokażemy naszym zdaniem największe zalety takiej pracy, czyli komentowanie, jednoczesną pracę w tym samym pliku przez kilka osób oraz jako ekstra trik przywracanie dokumentu do wcześniejszej wersji. Żeby zacząć wspólną pracę na plikach, trzeba oczywiście najpierw udostępnić go innym użytkownikom. A jak to zrobić? Zobaczysz w tym filmie na naszym kanale Microsoft Expert Zone Polska. A jeśli go nie widziałeś, koniecznie obejrzyj. Nie zapomnij dać łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby nie przegapić kolejnych materiałów w przyszłości. Zacznijmy od komentarzy, które możemy teraz przekazywać wewnątrz pliku, nad którym wspólnie pracujemy. Nasze dziecko w ramach pracy szkolnej musi przygotować dokument o wpływie mediów społecznościowych na relacje rówieśnicze. Główny szablon dokumentu jest już zrobiony, ale jest jeszcze kilka miejsc, gdzie potrzebny jest wkład od innych użytkowników. Wystarczy, że w miejscu, gdzie ktoś inny powinien uzupełnić treść, wybieramy opcję Nowy komentarz i zaczynamy od znaku małpa i wybieramy odbiorcę tego komentarza z prośbą o uzupełnienie tej sekcji. Oznaczona osoba dostaje powiadomienie o nowym komentarzu, może nawet odpisać z informacją, że wymagana treść została już wprowadzona. Wygląda to trochę jak komunikator wbudowany w aplikacji Office, ponieważ podobnie wygląda to też w aplikacji Excel, PowerPoint i innych. Koniec z wysyłaniem e-maili, w których piszemy, co ma być zrobione w pliku. Teraz mamy to wszystko bezpośrednio w nim. Czasem są sytuacje, że musimy pracować na tym samym pliku jednocześnie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Dzisiaj jest to możliwe bez względu, czy mówimy o Excel, Word czy PowerPoint. Zobaczcie, jak to wygląda, kiedy musimy szybko uzupełnić wydatki w budżecie rodzinnym. Każda osoba, która znajdzie się w pliku w tym samym czasie, jest widoczna w pasku zadań, więc od razu wiemy, że ktoś inny jest w tym samym pliku. O, właśnie widzimy, że moja żona otworzyła nasz budżet i edytuje komórki z kosztami przedszkola oraz zajęć dodatkowych. Jak widać, nie ma żadnego problemu, żebym ja w tym czasie uzupełnił koszty parkingu oraz paliwa w tym miesiącu. Po zakończeniu edycji wszystkie formuły przeliczają się automatycznie bez względu na to, kto edytował daną komórkę. To bardzo wygodne i na pewno ułatwia zapanowanie nad budżetem rodzinnym. Teraz wyobraź sobie, że nadchodzi najważniejszy dzień w pracy nad wielkim projektem o cyfrowej transformacji małych firm i chcesz ostatni raz przed przeprowadzeniem prezentacji przejrzeć raz jeszcze slajdy. Okazuje się, że ktoś w ostatniej chwili zmienił slajd tytułowy oraz usunął kluczowy wykres. To również może się stać, jeśli wiele osób ma dostęp do tego samego pliku z prawami do edycji. Oczywiście później są tłumaczenia, że ja tego nie zrobiłem, to się stało samo. Nie ma jednak problemu i nic straconego. Uratujemy tą prezentację, po prostu przywracając prezentację do wcześniejszej wersji. W tym celu w polu Wyszukaj na górze wpisujemy historia wersji, a następnie klikamy Enter. Widzimy, że całkiem niedawno prezentacja była edytowana i to właśnie wtedy została podmieniona grafika i usunięty kluczowy wykres. Mamy opcję zapisania tej wersji prezentacji i pozostawienia obecnej lub przywrócenia aktualnej wersji do tej sprzed zmian. My wybieramy tą drugą, klikamy i być może najważniejsze wystąpienie naszej kariery jest uratowane. Co myślisz o takim sposobie pracy? Korzystasz już w ten sposób? A może zaczniesz korzystać? Czy zostajesz przy klasycznym przesyłaniu plików jako załącznik w mailu
i tłumaczeniu wszystkiego krok po kroku co i jak. Daj znać w komentarzu, do której drużyny należysz. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!